Deliverance is not about the devil. Deliverance is about freedom. Ponieważ w uwolnieniu nie chodzi o szatana. W uwolnieniu chodzi o wolność. In 1 John 3:8 it says the reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. W pierwszym liście świętego Jana w 3 rozdziale w 18 wersecie czytamy And in John 8:36 it says when the Son sets you free you will be free indeed. I'll just go back to the previous. Powodem, dla którego przyszedł Syn Boży, było to, by zniszczyć dzieła szatana. Z kolei w 8 rozdziale Ewangelii świętego Jana w 36 wersecie czytamy: kiedy więc Syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. So, what is deliverance? Więc czym jest uwolnienie? It is not exorcism. Nie jest to egzorcyzm. Exorcism historically is driving out a demon through the use of a ritual that confronts, torments and challenges demons. Historycznie rzecz ujmując, egzorcyzm to jest proces, w którym przy użyciu specjalnego rytuału chodzi o konfrontację z szatanem, w którym on ma być dręczony i męczony tak, aby opuścił opętaną osobę. We have an official rite of exorcism that is a liturgical rite and is provided by the church and can only be used with the bishop's permission by a priest. Dlatego jest opublikowany specjalny rytuał egzorcyzmu, który został dany Kościołowi po to, żeby był wykorzystywany wyłącznie przez wyznaczonych księży. The church has provided this for people who are extremely bound and would be classified as possessed. Kościół przeznacza ten rytuał szczególnie, specjalnie dla osób, które są bardzo mocno związane tak do tego stopnia, że można nazwać je opętanymi. It is not to be used for people that are not possessed. I nie należy z niego korzystać w stosunku do osób, które nie są opętane. Deliverance is much more than just freedom from the influence of evil spirits. Uwolnienie natomiast to coś o wiele więcej niż tylko wolność spod wpływu złych duchów. As I said, it's a transfer from one kingdom to another. Tak jak mówiłem, to jest przejście z jednego królestwa do innego. From darkness to light. Z ciemności do światła. And it includes freedom from the influence of evil spirits. I obejmuje także uwolnienie spod wpływu złych duchów. It should always be seen in the broader context of evangelization. Dlatego zawsze należy postrzegać je w szerszym kontekście ewangelizacji. There are many ministries that have ministries of deliverance, and many of them would be confrontational type of ministries. Istnieje wiele sposobów modlitwy uwolnienia, wiele zespołów posługuje tą modlitwą, wiele z nich także oparte jest na konfrontacji ze złym duchem. Unbound is a non-confrontational approach to deliverance. Ten model modlitwa uwolnienie unika konfrontacji. Means that we make no attempt to provoke or to confront demons. Dlatego, co oznacza, że w żaden sposób nie staramy się prowokować czy doprowadzić do konfrontacji ze złymi duchami. Our focus is always on the person. Najważniejszą osobą dla nas zawsze jest ta osoba, za którą się modlimy. Deliverance is not about the devil any more than the Exodus was about Pharaoh. Można powiedzieć, że uwolnienie nie więcej mówi o szatanie, niż wyjście z Egiptu mówiło o Faraonie. One priest who uses the unbound model to pray for people told me this. Jeden z księży, który posługuje się tym modelem modlitwa uwolnienie, opowiedział mi tę historię. Your model is so gentle and it does not require much from the priest or minister as the person who is receiving. Twój model modlitwy o uwolnienie jest bardzo łagodny i mniej wymaga od osób posługujących niż od tej osoby, za którą modlitwa się odbywa. He said the person receiving is doing most of the work and the Lord does the rest.
Powiedział, że ta osoba, za którą odbywa się modlitwa, wykonuje największą pracę, a Pan dokonuje reszty. He's a very busy priest. To jest bardzo pracowity i zajęty ksiądz. And he's very relieved not to have to do all the work. I z wielką ulgą przyjął fakt tego, że nie musi sam wykonywać całej tej pracy. Some people think that deliverance is something that is very frightening. Niektórzy ludzie myślą, że uwolnienie to coś, czego należy się bać. After we came to Poland, we went to Slovakia. Po naszej podróży do Polski pojechaliśmy na Słowację. And my friend Bohush in Slovakia told me that there is not a book that you can read on this topic at nighttime. I mój przyjaciel Bohusz ze Słowacji powiedział mi, że na Słowacji nie ma książki, która mówiłaby o uwolnieniu, którą można byłoby czytać wieczorem przed snem. Because they're so filled with stories about the devil that you would have nightmares. Ponieważ jest pełna strasznych historii o demonach do tego stopnia, że po jej przeczytaniu miałoby się koszmary w nocy. Deliverance is not just for those that are deeply afflicted. A więc uwolnienie nie jest przeznaczone tylko dla tych, którzy są bardzo głęboko zniewoleni. After we were in Slovakia and we trained leaders and prayed for leaders, Po naszym pobycie na Słowacji, gdzie szkoliliśmy liderów, Bohush wrote me this letter. Bohusz napisał do mnie ten oto list. We learned that our thinking about deliverance was a bit different than what Neal and Janet started to teach us. Przekonaliśmy się, że nasz sposób postrzegania uwolnienia był inny od tego, czego uczyli nas Neal i Janet. It was like a bomb to our hearts that were full of fear of spirits and the devil's works. Przedtem nasze serca były pełne lęku i strachu przed szatanem i jego dziełami. Neal put the mystery of deliverance to normal everyday life and took the veil off the mystery, which was the reason for our fears. Neal sprawił, że modlitwa uwolnienia odnalazła swoje miejsce w kontekście zwykłego, codziennego życia i zabrał jakby tę zasłonę, która sprawiała, że dotąd tego nie rozumieliśmy. Then they spoke about the freedom that they received. Potem Bohusz pisze o wolności, jakiej doświadczyli. And he said that as leaders we thought we had to cope with those small slaveries. I mówi, że jako liderzy myśleli, że oni muszą żyć, jakoś radzić sobie z różnego rodzaju niewielkimi związaniami w swoim życiu. That we had to accept them as necessary pain in our lives. Że trzeba je po prostu przyjąć jako konieczna część życia. He said the best feeling after the seminar was freedom. I pisze dalej, że najwspanialszym uczuciem, jakie towarzyszyło im po konferencji, było właśnie poczucie wolności. Many of us had serious wounds from our fathers and mothers and from the past. Pisze dalej, wielu z nas doświadczyło wielu ran, nosiło w sobie wiele zranień, jeszcze z przeszłości, od naszych rodziców czy przyjaciół. And it limited us in our ministry and our ability to love. Co ograniczało nas w naszej posłudze, w zdolności kochania. God wants to take away our fear and replace it with freedom to receive His love. Bóg chce zabrać z nas lęk i zamiast niego dać nam wolność, abyśmy mogli przyjąć Jego miłość. In Matthew chapter 10, verse 8, it says, "Freely you have received, freely give." W Ewangelii Świętego Mateusza w 10 rozdziale 8 wersecie jest napisane: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. After the team with Father Mikel and Bohush they took a missions trip to Kazakhstan. I po naszej podróży tam na Słowację, po tym szkoleniu, które otrzymał cały zespół liderów, Bohusz i ojciec Michał, oni pojechali na wyjazd misyjny do Kazachstanu. And they introduced the idea of praying for deliverance. I tam mówili o modlitwie o uwolnienie. And when they understood the gentle approach that was being taken, i rozumiejąc ten właśnie spokojny, łagodny sposób podejścia do tej modlitwy, almost everyone asked for the prayer of deliverance. I w ten sposób przedstawili tę modlitwę, okazało się, że niemal wszyscy o nią prosili. So while only one person was out doing the teaching, the rest of the team was praying for the people.
Więc podczas gdy tylko jedna osoba nauczała, cała reszta zespołu modliła się za ludzi. They prayed all day long till 1 in the morning, Modlili się cały dzień, aż do 1 w nocy, every day. codziennie. It says people were so broken and hurt by their fathers and mothers and families I Bogusz pisze dalej, ludzie byli tak połamani, tak poranieni przez swoich rodziców, bliskich ludzi, przez całe życie, that just to teach them about the Christian life wouldn't be fair. że samo tylko nauczanie o tym, jak żyć po chrześcijańsku, nie byłoby wobec nich fair. We were exhausted after 2 weeks, but the fruit was unbelievable. Po 2 tygodniach tego nauczania i tej posługi byliśmy wyczerpani, ale owoc był niewiarygodny. People were kissing our hands and saying they never experienced real love in their lives before. Ludzie całowali nas po rękach i mówili, że nigdy wcześniej nie doświadczyli prawdziwej miłości. So what we want to teach Unbound in a simple way so that you can receive and you can give. Dlatego chcemy przekazać to nauczanie o modlitwie o uwolnienie w prosty sposób, tak żebyście mogli przyjąć je i dawać dalej. So with what God gives you, you can help your friend. Tak abyście tym darem, który sami otrzymaliście, mogli posłużyć swojemu przyjacielowi. The 5 keys can help us to assist someone without focusing on the devil's work. Ten model 5 kluczy pomaga nam nieść pomoc drugiemu człowiekowi, nie koncentrując się na dziełach szatana. We've been to Rwanda 3 times. Byliśmy w Rwandzie 3 razy. The first time I remember thinking about the genocide, where almost 1 million people were killed in several months period of time. Za pierwszym razem, kiedy tam byliśmy, wciąż myślałem o tym ludobójstwie, które miało tam miejsce, kiedy ogromne ilości ludzi, tysiące ludzi zostało zabite w ciągu kilku miesięcy. And I knew I would be speaking to people. We spoke specifically to priests and religious sisters and lay leaders. Mieliśmy tam nauczania adresowane do księży, sióstr zakonnych, a także do osób świeckich. And I knew I would be speaking to people that saw their families killed. I wiedziałem, że będę mówić do ludzi, którzy widzieli na własne oczy, jak giną ich krewni, jak zabijana jest ich rodzina. And I thought to myself, what do we have to offer them? How can I relate to their suffering? I myślałem, co ja właściwie mogę tym ludziom dać? Jak ja mogę pojąć ich cierpienie? I realized I was focused on the devil's works. I zdałem sobie wtedy sprawę, że koncentruję się na dziełach szatana. And when I began to speak, I spoke something different. I kiedy zacząłem mówić, powiedziałem coś innego.